Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Ta lekcja to pierwsza lekcja z serii o czasie przeszłym. Będą 3 lekcje o czasie przeszłym. Lekcja numer 1 będzie o tym, jak budować formy czasu przeszłego. Jakie zawsze mamy końcówki w czasie przeszłym. W lekcji numer 2 będę mówić o specjalnej grupie czasowników, która jest trochę nieregularna. Nauczycie się z tej lekcji, jak mówić po polsku I had, I was thinking albo I understood, czyli to są bardzo ważne i praktyczne słowa. W lekcji numer 3 będę mówić o nieregularnych czasownikach i dowiecie się z tej lekcji, jak mówić po polsku I went albo I could. Żeby dobrze mówić po polsku o tym, co było, nie wystarczy tylko obejrzeć tę serię. Musicie też ćwiczyć. Dlatego przygotowałam dla Was ćwiczenia, które są dostępne na mojej stronie. Link jest w opisie filmu. Zaczynamy lekcję. Co to jest czas przeszły? Przeszłość to po polsku past i czas przeszły to jest past tense. W języku polskim mamy 2 czasy przeszłe, 2 aspekty, ale budujemy te 2 czasy przeszłe w ten sam sposób. Reguła jest identyczna. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, że jest czas przeszły w aspekcie dokonanym i czas przeszły w aspekcie niedokonanym, to po obejrzeniu tego filmiku koniecznie musicie zobaczyć moją inną lekcję o wszystkich czasach w języku polskim. Link jest tutaj i w opisie filmu. Ale polecam najpierw skończyć oglądanie tej lekcji. Czas przeszły to jest past tense, czyli ta struktura, której używamy, kiedy mówimy, że coś już było. 5 minut temu, godzinę temu, wczoraj, tydzień temu albo 10 lat temu. Jak wyglądają formy? Jak zbudować formy czasu przeszłego? Pokażę Wam wszystko na przykładach. Posłuchajcie przykładów w formie ja. Wczoraj byłem na siłowni. Tak mówi mężczyzna. Wczoraj byłam na siłowni. Tak mówi kobieta. Pracowałem tam 2 lata. Tak mówi mężczyzna. Pracowałam tam 2 lata. Tak mówi kobieta. Czy widzicie już regułę? Tutaj mamy specjalne końcówki. Jeśli mówi mężczyzna, to jest końcówka łem. Byłem, pracowałem. A jeśli mówi kobieta, to jest końcówka łam. Byłam, pracowałam. Żeby zbudować te formy, musicie wiedzieć, jaka jest forma bezokolicznika. Co to jest bezokolicznik? To jest ta forma, która zwykle kończy się na ci. Na przykład być, pracować. Mamy formy bezokolicznika, usuwamy ci i jest baza. Kiedy jest czasownik być,
nasza baza to by. Kiedy jest czasownik pracować, nasza baza to pracowa. Mamy bazę i dodajemy końcówki. Kiedy mówi mężczyzna, końcówka to łem. Byłem, pracowałem. Kiedy mówi kobieta, końcówka to łam. Byłam, pracowałam. Uwaga, bardzo często słyszałam błąd pracujałem albo pracujałam. Nie ma w ogóle takiego słowa. Mówimy pracowałem, pracowałam. Ale rozumiem, dlaczego robicie ten błąd, bo w czasie teraźniejszym, w formie teraz, mówimy pracuję. Ja pracuję teraz, ale wczoraj pracowałem, pracowałam, bo te formy budujemy od formy bez okolicznika, a forma bez okolicznika to pracować, więc uwaga! Posłuchajcie teraz przykładów z formą ty. Byłeś wczoraj w kinie. Mówimy do mężczyzny. Byłaś wczoraj w kinie. Mówimy do kobiety. Pracowałeś w restauracji. Mężczyzna. Pracowałaś w restauracji. Kobieta. Jakie tutaj mamy końcówki? Jeśli mówimy o mężczyźnie, końcówka to łeś. Jeśli mówimy o kobiecie, końcówka to łaś. Tak samo bierzemy bezokolicznik, usuwamy ci i dodajemy końcówki. Łeś albo łaś. Chcesz lepiej rozumieć polską gramatykę? W takim razie zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie moje nauczycielki wytłumaczą Ci wszystko krok po kroku. Wiecie już, jakie są formy ja i ty. Jakie są formy on, ona, ono? Posłuchajcie. Najpierw przykłady z formą on. On był w domu. Tomek pracował w fabryce. Jaka tu jest końcówka? Tylko ł. Jedna literka. Czyli mamy bezokolicznik, usuwamy ci, dodajemy ły. Był, pracował. Przykłady z formą ona. Ona była w domu. Dominika pracowała w fabryce. Jaką mamy tutaj końcówkę? Ła. Była, pracowała. Tak samo bierzemy bezokolicznik, usuwamy ci, dodajemy końcówkę ła. Przykłady z formą ono. Dziecko było w domu. Radio nie działało. Końcówka tutaj to ło. Bierzemy bezokolicznik, usuwamy ci i dodajemy ło. Uwaga, mówimy radio nie działało. Pracować tutaj nie pasuje. Nie pracował człowiek, osoba, ale kiedy mówimy na przykład o radiu, o telefonie, o komputerze, używamy czasownika działać. Dlatego mówimy radio nie działało. Teraz już znacie końcówki czasu przeszłego w liczbie pojedynczej. Posłuchajcie teraz przykładów w liczbie mnogiej. Byliśmy w szkole. Byłyśmy w szkole. Wczoraj pracowaliśmy do 18. Wczoraj pracowałyśmy do 18. Tutaj też mamy dwie końcówki. Ale to nie do końca jest tak, że jedna końcówka jest, kiedy mówią mężczyźni, a druga, kiedy mówią kobiety. Trochę tak, a trochę nie. Byliśmy, pracowaliśmy, mówimy, kiedy
to jest grupa osób z minimum jednym mężczyzną. W liczbie mnogiej nie mówimy, że jest rodzaj męski, żeński i nijaki. Mówimy, że jest rodzaj męsko-osobowy i rodzaj niemęsko-osobowy. Zobaczcie, męsko-osobowy. Tu musi być męska osoba, czyli mężczyzna albo chłopiec. Więc jeśli jest grupa ludzi i jest jeden mężczyzna albo jeden chłopiec, wtedy końcówka to liśmy. Byliśmy w szkole. To może być 10 kobiet, 100 kobiet i jeden mężczyzna albo jeden chłopiec i wtedy mamy formę byliśmy. A jeśli nie ma mężczyzny, wtedy jest rodzaj niemęsko-osobowy i używamy końcówki łyśmy. Byłyśmy w szkole. Tak mówi grupa kobiet albo grupa dziewczyn. Jeszcze raz. Forma my. Mamy dwie końcówki. Liśmy albo łyśmy. Byliśmy, pracowaliśmy. Tak mówi grupa osób z minimum jednym mężczyzną. Byłyśmy, pracowałyśmy. Tak mówi grupa kobiet. Oczywiście to działa tak samo. Bierzemy bezokolicznik, usuwamy ci i dodajemy końcówki. Przykłady z formą wy. Byliście na spotkaniu. Byłyście na spotkaniu. Pracowaliście razem. Pracowałyście razem. Jakie mamy końcówki? W rodzaju męsko-osobowym liście, w rodzaju niemęsko-osobowym łyście. To działa tak samo. Bierzemy formę bez okolicznika, usuwamy ci i dodajemy te końcówki. Oczywiście końcówka liście jest, kiedy mówimy o grupie osób z minimum jednym mężczyzną, a końcówka łyście jest, kiedy mówimy o kobietach albo dziewczynach. I jeszcze mamy formy oni, one. Posłuchajcie przykładów. Mężczyźni byli w parku. Kobiety były w parku. Krystyna i Adrian pracowali w biurze. Krystyna i Monika pracowały w biurze. Też oczywiście mamy dwie końcówki. Końcówka li, kiedy mówimy o grupie osób z minimum jednym mężczyzną i końcówka ły, kiedy mówimy o kobietach, ale nie tylko. Uwaga, posłuchajcie jeszcze następnych przykładów. Dzieci były w parku. Samochody były na parkingu. Książki były na stole. Okna były otwarte. I jeszcze jeden przykład. Koty były w ogrodzie. Jeśli mówicie o kobietach, dzieciach, zwierzętach i wszystkich obiektach, wtedy używacie końcówki ły. Nieważne, czy jeden kot to jest rodzaj męski, jeden samochód to jest rodzaj męski, jedna książka rodzaj żeński, jedno okno, jedno dziecko rodzaj nijaki. W liczbie mnogiej to nie ma znaczenia. W liczbie mnogiej są inne kategorie. Ważne jest, czy jest tam jeden mężczyzna, czy nie. Więc kiedy mówimy samochody, to nie ma tam jednego mężczyzny, dlatego mówimy samochody były. Jeszcze raz, forma oni ma końcówkę li. Forma one ma końcówkę ły. Dlatego mówimy byli
były, oni byli, one były. Bierzemy bezokolicznik, usuwamy ci i dodajemy końcówki. Tutaj widzicie wszystkie końcówki czasu przeszłego i one zawsze, absolutnie zawsze są takie same. To jest bardzo dobra wiadomość. One nigdy się nie zmieniają. Jeśli mówicie o czymś, co było, to używacie właśnie tych końcówek. I 95% form budujemy właśnie tak, że bierzemy formę bez okolicznika, usuwamy ci i dodajemy te końcówki. Prawda, że łatwe? Łatwe. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, jeśli była dla Was praktyczna, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić, kupując ćwiczenia do serii o czasie przeszłym albo jeden z moich kursów wideo, który pomoże Wam mówić lepiej po polsku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej lekcji.